Hej, witam serdecznie. Raz w miesiącu robię odcinek cały zadedykowany aktom z działu CO. I dzisiaj, dzisiaj przebijam własny rekord, a o tym, czy to prawda, czy absurd, zdecydujecie wy sami. Więc zapnijcie pasy, bo zostawiamy politykę, giełdę i influencerskie dramaty za drzwiami. Dziś mówimy o przepowiedni, która brzmi jak fanfic ze świata fantasy, ale uwaga, może być autentyczną mapą naszej przyszłości. Temat? Konie. Czekaj, konie? Te wielkie psy z kopytami, na których ludzie jeżdżą, bo macie jakiś dziwny fetysz do bólu pleców? To twój wielki temat na ten miesiąc? Dokładnie te. I zanim ktoś wyłączy, myśląc, baba zwariowała, posłuchajcie przez chwilę. Bo to nie jest moja teoria, to pochodzi od Edgara Cayce. Cayce to był koleś, którego ludzie nazywali śpiącym prorokiem. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów XX wieku. Przewidział krachy giełdowe, odkrycia medyczne, wojny, zmiany granic państw, a nawet znalezienie zwojów z nad Morza Martwego. Miał lepszą skuteczność niż współczesne algorytmy. I ten gość pomiędzy setkami odczytów o dietach, reinkarnacjach i zaginionej Atlantydzie zostawił jeden naprawdę dziwny komunikat. Kiedyś ludzkość tak bardzo się pogubi, że jedynym sposobem na powrót do siebie będą właśnie konie. Brzmi dramatycznie. Żeby się odnaleźć, nie potrzebujesz stajni. Wystarczy słoneczne okno, miękka poduszka i puszka tuńczyka. Masz rację, Jinx, twoje życie jest proste, ale my ludzie uwielbiamy komplikować sprawy. Zbudowaliśmy sobie cyfrowe więzienia, sami się w nich zamknęliśmy i potem zgubiliśmy klucze. Cayce wierzył, że konie to nie tylko środki transportu czy sportowi partnerzy, że mają w sobie coś kluczowego. Jakąś częstotliwość, energię, kod, nazywajcie to jak chcecie, którego będziemy desperacko potrzebować, żeby wrócić do siebie. Wróćmy do lat 30. XX wieku. Świat szalał za maszynami. Konie, które przez tysiąclecia budowały cywilizację, nagle szły do lamusa. W ich miejsce weszły traktory, samochody, pociągi, postęp, szybkość, wydajność. I właśnie wtedy Cayce wypala. Ej, to wszystko fajnie, ale kiedyś będziecie musieli wrócić do koni, żeby uratować swoje dusze. Wyobraźcie sobie, jak to brzmiało. Jakby dziś ktoś kazał nam wyrzucić smartfona i komunikować się gołębiami pocztowymi. Ludzie go wyśmiali. Ale Cayce nie mówił o cofaniu się w rozwoju. Nie chodziło o oranie pola kucykiem i życie w XVIII wieku. Mówił o ponownym połączeniu, że konie noszą w sobie pewną unikalną częstotliwość. Coś, czego my jako gatunek będziemy potrzebować tuż przed wielką transformacją. Że pokaże nam drogę, nie do budynku, ale do stanu bycia. Czyli tłumacząc na koci, spieprzycie wszystko, a potem konie będą musiały to naprawić. Klasyczna ludzkość. Boli, ale trafiłeś w dziesiątkę. A teraz, 100 lat później, dzieje się coś fascynującego. Terapie z udziałem koni eksplodują na całym świecie. Weterani z PTSD, dzieci z autyzmem, ludzie po głębokich traumach. Wszyscy znajdują coś, czego nie dała im żadna pigułka, żadna aplikacja i żadna sesja terapeutyczna. I nauka w końcu zaczęła to potwierdzać. Konie wyczuwają ludzkie emocje z kilku metrów. Ich pole elektromagnetyczne jest 5 razy silniejsze od naszego. Potrafią zsynchronizować bicie serca z człowiekiem. Regulują nasz układ nerwowy. Czyli są jak emocjonalne routery Wi-Fi, tylko bez hasła i bez reklam. Tak, i w przeciwieństwie do Wi-Fi nie wysysają z ciebie energii. A najciekawsze jest to, że wcale nie odkrywamy czegoś nowego, bo raczej przypominamy sobie coś, co zawsze wiedzieliśmy. Ale nowoczesność skutecznie wybiła nam to z głowy. Nasi przodkowie czuli to instynktownie. Dla Celtów konie były strażnikami granicy między światami. W Grecji Pegas symbolizował transcendencję, lot duszy poza ograniczenia. W buddyzmie tybetańskim koń wiatru niósł modlitwy przez powietrze, będąc dosłownie pojazdem świadomości. Czyli taki Uber dla dusz.
Mniej więcej, gdziekolwiek spojrzysz w mitach, legendach czy religiach, konie pojawiały się jako mosty między fizycznym światem a duchowym, między istnieniem a boskością. Ale prawdziwe przesłanie jest głębsze. Konie nigdy nie utraciły połączenia, które my straciliśmy. Nadal żyją w całkowitej obecności. Nie rozpamiętują wczoraj, nie martwią się o jutro, one po prostu są. Mogę się z tym utożsamić. Moja filozofia życiowa. Zjadłem, pospałem, zapolowałem na czerwoną kropkę, powtórz. Nigdy nie martwię się o jutro. No, chyba że miska wygląda podejrzanie pusto. I właśnie o to chodzi. Przebywanie w obecności konia albo świadomego kota przypomina twojemu układowi nerwowemu, że istnieje inny sposób istnienia. Twoje ciało pamięta to, co twoja głowa zapomniała. Dlatego konie potrafią wyleczyć to, czego nie naprawią lata terapii. Nie uczą słowami, uczą przez częstotliwość. A dziś jesteśmy w epoce, w której ludzie doprowadzili do perfekcji sztukę rozpraszania uwagi. Ekrany, powiadomienia, cyfrowe symulatory, przedstawienia w mediach socjalnych. Staliśmy się ekspertami w ignorowaniu własnych ciał, uczuć i siebie nawzajem. Gonimy za wydajnością, statusem, aprobatą i czasem to, jak daleko sięgamy, jest po prostu absurdalne. Weźmy temat tabu. Operacje plastyczne robione wyłącznie dla kogoś innego. Kobiety wszczepiające sobie implanty piersi tylko po to, żeby zadowolić jakiegoś faceta. Faceci pompujący bicepsy i synatolem, żeby wyglądać jak postać z gry. Nie chcę nikogo urazić. Każdy robi ze swoim ciałem co chce, ale serio? Jeśli robisz to tylko po to, by być dla kogoś atrakcyjną zabawką, to w takim stanie umysłu logiczniej byłoby wszczepić sobie tam piszczącą zabawkę zamiast silikonu. Rozwiązanie szczere i rozrywkowe. Opowiadaj dalej, babo. To brzmi intrygująco. Pomyśl o tym, facet miałby lepszą zabawę, ściska, a tu... Reszta z nas mogłaby się pośmiać, a absurd naszych czasów byłby wreszcie w pełni jawny i uczciwy. Przynajmniej nikt nie udawałby, że to naturalne. Ale oto lekcja ukryta w tym śmiechu. Dążenie do zewnętrznej walidacji. Występowanie dla kogoś innego, udawanie, że jesteś kimś, kim nie jesteś, to wszystko odcina się od ciała, serca i naturalnej inteligencji. Tej, którą konie zawsze miały. Gonimy za iluzją, podczas gdy mądrość i obecność stoją obok, cicho, cierpliwie, bez osądu. Mniej piszczących zabawek, więcej prawdziwej obecności. Nawąchałem się wystarczająco dużo sztucznej gumy, żeby to wiedzieć. I właśnie dlatego konie są tak niezwykłe w naszym współczesnym świecie. Odmawiają symulacji. Nie można ich oszukać. Wymagają autentyczności. Stań przed koniem, udając kogoś, kim nie jesteś, a odbije ci to w sposób niemożliwy do zignorowania. Próbuj ukryć swój lęk, gry ego, pozory. Przejrzą cię na wylot. A kiedy w końcu się rozluźnisz, kiedy spotkasz je z prawdziwą obecnością, dzieje się coś niezwykłego. Twój układ nerwowy się uspokaja, twoje serce się otwiera, twoja świadomość się rozszerza. To nie są anegdoty. Nauka to potwierdza. Weterani z PTSD, dzieci autystyczne, ludzie po traumach, wszyscy znaleźli spokój, uzdrowienie i obecność w towarzystwie koni. I co najlepsze, nie pobierają za to opłat, żadnych subskrypcji. Wystarczy być sobą. Ten wpływ wykracza poza terapię, to transformacja. Ludzie, którzy łączą się z końmi fizycznie czy energetycznie, często zaczynają żyć inaczej. Rodzice zauważają, że ich dzieci stają się bardziej autentyczne, zrzucają maski społeczne. Dyrektorzy wracają do pracy, przewodząc z uczciwością zamiast gier ego. Weterani stają się uzdrowicielami. Jedno autentyczne spotkanie tworzy kolejne i kolejne, aż efekt staje się kultowy, organiczny, nie do powstrzymania. Więc co to wszystko dla nas oznacza teraz, u progu 2026 roku i kolejnych lat?
Stoimy na rozdrożu jako gatunek. Jedna ścieżka prowadzi nas do głębszego zanurzenia w technologii, AI, które myśli za nas szybciej. Implanty neuronowe, wirtualne światy przyjemniejsze niż rzeczywistość. To ścieżka ucieczki od biologii, ucieczki od dyskomfortu bycia człowiekiem. Druga ścieżka prowadzi z powrotem do obecności, do inteligencji emocjonalnej, ucieleśnienia, świadomości, połączenia z Ziemią. Casey przewidział ten podział. Powiedział, że ludzkość się rozdzieli, a nie geograficznie czy politycznie, ale świadomościowo. Na tych, którzy wybiorą technokratyczny sen i tych, którzy wybiorą żywą świadomość. Czyli co? Drużyna symulacja kontra drużyna świadomość? Brzmi jak słaby mecz. Dokładnie, a konie reprezentują kapitanów, drużyny świadomości. Przypominają nam, że istnieją formy inteligencji, których maszyny, nieważne jak zaawansowane, nie mogą naśladować. Intuicja, empatia, głębokie, niewerbalne połączenie, zdolność do odczuwania sakrum. Szczerze wątpię, by robot, nawet taki za miliony dolarów, wyczuł, że masz zły dzień i potrzebujesz, żeby ktoś usiadł ci tyłkiem na twarzy i mruczał ci do ucha w geście miłości. A ja to robię codziennie. I to za darmo. I dlatego ta przepowiednia ma znaczenie. Bo to nie o konie chodzi, tylko o nas. O to, jakim stajemy się gatunkiem. Ci, którzy wracają do koni fizycznie czy mentalnie, wybierają ewolucję poprzez świadomość, a nie tylko przez technologię. Nie chodzi o porzucenie technologii i zamieszkanie gdzieś w szałasie w lesie. Chodzi o to, byśmy kierowali się sercem, nie algorytmami. Bo zrozumienie to dopiero pierwszy krok. Pierwsza przemiana zaczyna się, gdy zaczynasz to ucieleśniać. A drugi krok to pewnie przekąski. Zawsze, Jinx. Przekąski są kluczowe w procesie ucieleśniania. Szczególnie te chrupiące. Więc posłuchajcie na koniec. Jeśli kiedykolwiek czujecie się zagubieni, przebodźcowani, niespokojni, odłączeni, a kto z nas tak się czasem nie czuje? Może odpowiedź nie tkwi w kolejnej aplikacji do medytacji, kolejnej książce o samorozwoju, kolejnej sesji bezmyślnego scrollowania. Może wystarczy stanąć obok istoty, która nigdy nie zapomniała, jak po prostu być. Jeśli nie masz dostępu do konia, idź do lasu i oprzyj się o drzewo. Albo po prostu usiądź na podłodze ze swoim psem lub kotem i naprawdę z nimi bądź, bez telefonu w ręce. Poczuj ich rytm. Tak, usiądź z kotem. Kot wie wszystko, ale jest zbyt leniwy i dumny, żeby ci to tłumaczyć wprost. Musisz sam do tego dojść, obserwując mistrza przy pracy. To się nazywa coaching przez osmozę, człowieku. Wybór należy do ciebie. Będziesz dalej gonić iluzje? Szukać walidacji na ekranach i w plastikowych, piszczących zabawkach ego? Czy pozwolisz sobie na powrót do domu, do własnego serca? Prowadzącego przez istoty, które nigdy nie straciły kontaktu z rzeczywistością. Psst, zaufaj mi. Bierzcie opcję z sercem. Piszczące zabawki są fajne przez 5 minut, potem lądują pod kanapą i zbierają kurz. Przepowiednia Casey nie jest wyrokiem. To zaproszenie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli coś w tym was poruszyło, jeśli poczuliście ten rezonans, udostępnijcie, zostawcie komentarz. Opowiedzcie mi swoją własną historię połączenia z końmi, czy jakąkolwiek istotą, która przypomniała wam o waszej prawdziwej naturze. I nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować, nacisnąć dzwoneczek i pogłaskać najbliższe zwierzę. W tej kolejności. Priorytety muszą być. Idealnie powiedziane, mistrzu. Do zobaczenia przy następnym zachodzie słońca. Bądźcie obecni, bądźcie dobrzy i słuchajcie. Konie znów przemawiają.